Dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór, ponieważ nadajemy o 19:45 codziennie. Zmieniliśmy swój czas nadawania. Mam nadzieję, że z czasem nasi słuchacze przyzwyczają się i oprócz Ciebie dołączy do nas tutaj olbrzymia liczba osób, które będą chciały uczestniczyć w tych spotkaniach na żywo. Jeśli mnie w tym momencie widzisz lub słyszysz, puść mi paluszek, puść mi serduszko, skomentuj, skąd nadajesz i jak Ci mija niedziela. Dzisiaj niedziela, czyli 5. filar w projekcie Odmładzanie na surowo, nasza sprawność umysłowa, tak naprawdę treningi mentalne, które odbywają się codziennie o 20:30 na grupie Moje 90 dni, rozwijają nasze horyzonty, poszerzają nasze horyzonty w takich nieznanych kierunkach, że to się po prostu w głowie nie mieści. Wiele osób mówi, że to jest coś niesamowitego, jak te rzeczy, które przekazuję codziennie o 20:30 właśnie na Moje 90 dni, odmieniają ich życie. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, jeśli jeszcze nie jesteś osobą, która dołączyła do Moje 90 dni, lub jesteś osobą, która myśli sobie, a nie zacząłem z nimi w tym samym czasie, to sobie zrobię to później, albo nie ma sensu teraz dołączyć. W każdej chwili możesz do nas dołączyć i chociaż słuchać naszych spotkań o 20:30, one naprawdę dadzą Ci wiele. Zaraz zobaczymy, czy to się uda nadawać, ponieważ ja widzę, że coś mi tutaj internet niestety szwankuje dzisiaj, ale mam nadzieję, że się uda. Dzisiaj odpowiem na jedno z pytań. Czy schizofrenia jest dziedziczna? Także dziękuję wszystkim za zapytania wszystkie, które napłynęły ostatnio. Wpisaliście ich sporo i za jakiś czas odpowiem na nie po kolei, tak? Jeśli mamy już filmy nakręcone na ten temat na naszym kanale, to ktoś z naszej załogi wklei Ci link do filmu. Także jeśli zadałeś pytanie w komentarzu, czy to na YouTubie, czy na Facebooku, zaczekaj, ktoś wpisze Ci komentarz z filmem. Jeśli nie dostałeś takiego komentarza z filmem, to znaczy, że tematu jeszcze nie poruszaliśmy i na przykład takiego tematu jak schizofrenia jeszcze nie poruszaliśmy tutaj. Także dzisiaj o schizofrenii. Czy jest ona dziedziczna? Otóż dziedziczymy po naszych rodzicach pewne uwarunkowania genetyczne, ale te uwarunkowania genetyczne determinują kolor naszej skóry na przykład, wzrost i wstępną budowę ciała. Te uwarunkowania stanowią zaledwie 5, może 7% genomu i dzięki temu jesteśmy podobni do naszych rodziców, na przykład z wyglądu. Dlatego w rodzinie polskiej nagle ni stąd ni zowąd nie rodzi się ktoś o ciemnej skórze, tak? Jakiś czarnoskóry chłopczyk. Natomiast 93 do 95% stanowią geny, które wykonują pracę taką, jaką otrzymają z głównego komputera. Co jest głównym komputerem w naszej głowie? Podwzgórze. Podwzgórze to jest taki twardy dysk zamontowany w naszym komputerze, znajduje się w samym centrum naszego mózgu, ale ten twardy dysk, uwaga, programujemy sami. Na każdym etapie naszego życia możemy tam wgrać inny, korzystny dla nas program i wprowadzić nowe nawyki. I żadna z chorób, która dotyczy naszych przodków, nie stanie się naszą rzeczywistością. Ale to jest praca i usuwanie złego oprogramowania każdego dnia. Pozwól, że coś Ci przeczytam. Czy Mer Schneider dokonał cudu? Urodził się w 1954 roku w Lwowie na Ukrainie. Po narodzinach jego rodzice odkryli, że ich długo oczekiwane dziecko z powodu wrodzonej choroby jest praktycznie niewidome. W kolejnych latach doznał prawdziwych utrapień. Co najmniej 5 operacji na siatkówce, wszystkie zawiodły. Zostały mu straszne blizny, jaskra, zaćma, zez i oczopląs, czyli mimowolne, gwałtowne ruchy oka. Niestety kolejni lekarze w tej dramatycznej sytuacji także pozostawili go bez wsparcia. Rozpoczął naukę alfabetu Braille'a, ale w sercu zachował straszne pragnienie tego, by pewnego dnia odzyskać wzrok. Tuż przed swoimi 17 urodzinami miał spotkanie, które odmieniło jego życie. Gdy wracał ze szkoły, zaczepił go włóczęga i rozpoczął rozmowę. Podszedł do Mejera
z ogromnym współczuciem i wyjawił mu istnienie książki, która w naturalny sposób poprawia wzrok. Tak Meyer po raz pierwszy usłyszał o rehabilitacji wzroku. Meyer niemal natychmiast rzucił się na tę metodę i ćwiczył do 13 godzin dziennie. Mimo kpin ze strony otoczenia i bagatelizowania ze strony lekarzy, wytrwał. Po 6 miesiącach dzieje się cud. Meyer po raz pierwszy zaczyna widzieć kształty. Po 18 miesiącach czyta litery, trzymając kartkę 10 cm od twarzy. Dziś May Schneider widzi w 70%. Mieszkając w Kalifornii, zdobył prawo jazdy. Prowadzi szkołę w San Francisco, która uczy rehabilitacji wzroku. Jego metoda jest wykorzystywana na całym świecie. Technika używana jest w Stanach Zjednoczonych, Australii czy Japonii. Artykuły na jej temat ukazały się w wiodącym amerykańskim dzienniku The New York Times. Nadal jednak w wielu krajach europejskich Meyera Schneidera nikt nie zna. Słyszałeś o Meyerze Schneiderze? Czy jest to lobby sieci sklepów sprzedających okulary i soczewki, które mają naprawdę wiele do stracenia? Widzisz, prawdopodobnie już jako dziecko usłyszałeś, gdy pogarsza się wzrok, trzeba zacząć nosić okulary, prawda? Kiedy pogarsza się wzrok, trzeba nosić okulary. I nikt się z tym nie kłóci. Być może w szkole miałeś robione testy i pewnego ranka twoi znajomi, a być może nawet ty, przybyli w okularach, których się trochę wstydzili? Już od najmłodszych lat wmówiono nam, że noszenie okularów jest normalne. Jednak sprawiają, że czujemy się niekomfortowo, komplikują nam życie, są niepraktyczne, na przykład w sporcie lub w różnych grach, nie mówiąc już o strachu, że się połamią. Powiem coś więcej. W rzeczywistości okulary uszkadzają nasze oczy. Nawet w skrajnych przypadkach noszenie okularów może być tak szkodliwe, że możemy stracić wzrok. Ale zapytasz, dlaczego, Mariusz? Ciągłe noszenie okularów to jest jak zakładanie gipsu na całe życie pod pretekstem złamania nogi. W ogóle nie bierze się pod uwagę zdolności samoleczenia ciała, a w szczególności oka. Pewnie w tym momencie zastanawiasz się, co to za tajemnicza książka, o której włóczęga powiedział młodemu Meyerowi Schneiderowi. Cóż, około 100 lat temu dr William Bates, nowojorski lekarz, stwierdził, że nasze oczy, szczególnie nasze mięśnie oczu, wymagają regularnych ćwiczeń, aby zachować ich wydajność i zdrowie. Podobnie jak najlepszy sportowiec musi regularnie rozluźniać mięśnie, aby osiągnąć wyniki w zawodach. Dr Bates był okulistą wyższego szczebla. Zaczął uczyć pacjentów swojej rewolucyjnej metody. A to, co było praktyką zarezerwowaną dla jego pacjentów, szybko jednak stało się zjawiskiem społecznym. Koledzy doktora Batesa szybko zrozumieli zagrożenie dla ich zawodu i ich biznesu. Pod naciskiem uzyskali od władz Nowego Jorku zakaz naturalnych metod rehabilitacji wzroku. Ten zakaz nadal obowiązuje do dnia dzisiejszego. Przez ostatnie 100 lat. Także nie, schizofrenia nie jest w żadnym stopniu dziedziczna przez geny, ale może być objawem złego stylu życia odziedziczonego od naszych rodziców lub zachowań wynikających z presji, czy to medycyny, czy to innych lobbystów tego świata. Nie ma pojedynczego genu schizofrenii, który można oddzielić pewne cechy,
które zwiększają podatność do zachorowania. Ale mimo to ryzyko zachorowania na schizofrenię w populacji ogólnej wynosi zaledwie 1%. Dlaczego zatem odpowiadam na to pytanie, skoro dotyczy to zaledwie 1% populacji? I dlaczego schizofrenię połączyłem z naszym wzrokiem? Otóż nie istnieją praktycznie żadne dziedziczne choroby. Nie istnieją też choroby nieuleczalne poza śmiercią. Każdy z nas ma wbudowany proces samouzdrawiania. Niestety zaledwie kilka z nas go zrozumie. Zaufa i dokona zmian. Dla całej reszty, niestety, reżim medyczny, apartheid wielkiego resetu, że zagraża im chiński potop i że cukrzyca to choroby dziedziczne. I jedynie leki czy najnowsze szczypawki mogą utrzymać nas przy życiu. Jeśli zatem jesteś w tych kilku procentach, którzy już się przebudzili, zapraszam Cię już dzisiaj na grupę Moje 90 dni. Tam ćwiczymy wzrok codziennie. Kiedy zaczynałem ćwiczyć, z tej odległości widziałem dobrze swoją rękę. Dzisiaj z tej odległości